Cześć, witam Was na moim kanale Diablo Vortex. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić budowę nekromanty na poziomie 71. To jest nekromanta włócznia z kości z sezonu pierwszego gry Diablo 4. To rozpocznijmy może od wyposażenia. Czyli mamy unikatowy hełm, bezśmiertne oblicze, moc przedmiotu 700 plus 25 ulepszony na maksa. Co my tutaj mamy? 4,2 całkowitego pancerza, mamy dodatkowe obrażenia typu fizyczne, obrażenia od trafień krytycznych od umiejętności kości i mamy plus 11 do esencji. Aspekt: gdy włócznia z kości się przemieszcza, jest tutaj błąd, nie przemiesza, tylko przemieszcza, pozostawia za sobą echa, które wybuchają, zadając 676 punktów obrażeń. Do tego tutaj w hełmie mam wrzucony rubin plus 4% maksymalnego zdrowia. Następna część mojego wyposażenia to będzie napierśnik. On nie jest aż taki dobry jeszcze, ale szukam czegoś dobrego, nie świętego, ale starożytnego. Mam tutaj redukcję obrażeń podczas umocnienia, redukcję trwania ograniczenia kontroli, plus 15 do wszystkich współczynników i 38 do inteligencji, dlatego że w tej budowie nekromanty inteligencja jest najważniejsza. Aspekt: umiejętności podstawowe zapewniają 20% redukcji obrażeń na 4,5 sekundy. I do tego po 4% maksymalnego zdrowia razy 2. Teraz mamy rękawice. Plus 5,3 szansy na trafienie krytyczne, plus 3 bardzo ważne rangi włócznia z kości, 50 inteligencji i 5,3 szybkości ataku. No tutaj też szukam lepszych rękawic starożytnych. I tutaj jaki aspekt mam? Moc pasywna skostniała esencja zwiększa również obrażenia od trafień krytycznych naszych umiejętności kości o 1% plus za każdy punkt esencji powyżej 50, maksymalnie do 40% plus. I dzisiaj znalazłem te starożytne spodnie, to są unikatowe spodnie. Co my tutaj mamy? Jeżeli nasza postać jest okaleczona, nasze mikstury zapewniają również 45% szybkości ruchu na 2 sekundy. 23 do wszystkich współczynników, 25,5 częstotliwości wypadania mikstur. Maksymalnie mamy szczęśliwy traf, czyli mamy maksymalnie 5% szans na wyleczenie 670 punktów, 15% otrzymywanego leczenia. I tutaj bardzo fajny aspekt. Efekty, które przywracają nam ponad 100% zdrowia, zapewniają nam na 8 sekund barierę o wartości 72% naszego maksymalnego zdrowia. I tutaj mam diamenty 2 razy plus 5 do generowania bariery. Jeżeli nie macie tych spodni, ja tutaj wcześniej miałem takie, które mi dawały plus 661 cierni, 42,1% redukcji obrażeń podczas okaleczenia, 62 zręczności i 7,3 redukcji obrażeń podczas umocnienia. No akurat te spodnie średnie są, ale co jest tutaj w tych spodniach najważniejsze, to jest ten aspekt, że za każdym razem, gdy nawałnica kości rani przeciwnika, zyskujemy barierę o mocy równej 5% naszego podstawowego zdrowia na 10 sekund. To jest bardzo ważny aspekt. Ja mam na wyposażeniu inne spodnie,
Na razie po prostu latam z tymi spodniami unikatowymi. Jeżeli będę potrzebował tych, no to po prostu sobie je zamienię z tym aspektem. Chyba że znajdę jakieś starożytne spodnie, mam ten aspekt gdzieś jeszcze na innym przedmiocie, to wtedy go wydobędę i naznaczę jakieś może lepsze spodnie. Na razie mam te unikatowe i walczę tych unikatowych ze względu na tą dodatkową barierę. Mamy teraz święte buty. Też są ogólnie słabe, szukam dobrych, starożytnych. Co tutaj mam? 7,1 redukcji kosztu esencji, 19,6 redukcji czasu działania, spowolnienie. Najważniejszy dla mnie tutaj element w tych butach to jest 18,8 do szybkości ruchu i plus 3 do trupich macek, dlatego że używamy tej zdolności w tej budowie. I teraz mamy aspekt. Jeżeli nasza postać ma ograniczoną kontrolę i zostaje okaleczona, zyskujemy nieustępliwość na 4 sekundy. Czas odnowienia tego efektu wynosi 28 sekund. Broń. Broń to jest powolna broń. Wcześniej używałem tutaj tego miecza. To było 1 ataku na sekundę, ale go zmieniłem na tą kosę dwuręczną ze względu na to, że ta kosa mi daje 293 punkty zdrowia przy zabiciu. Plus do tego mam 33% obrażeń od osłonięcia, 52,5 od trafień krytycznych od umiejętności kości, 39 obrażeń od umiejętności główne i 43,5 obrażeń od trafień krytycznych. Tutaj aspekt bardzo też ważny dla naszej budowy włócznia z kości. To jest atak podstawowy włóczni z kości. Sprawia, że wszyscy trafieni wrogowie poza pierwszym stają się odsłonięci na 3 sekundy. Odłamki włóczni z kości przebijają odsłoniętych przeciwników i zadają im 75% dodatkowych obrażeń. I tutaj kamienie, szmaragdy, które mi dają 2 razy po 12% obrażeń od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogom. Amulet. Mam amulet nieposłuszeństwa i tutaj mam 6,5 redukcji czasu odnowienia, plus 1 ranga mocy pasywnej, niedoskonała równowaga, 6,3% zręczności, no i szybkość ruchu. Ja tutaj naznaczyłem ten amulet takim aspektem, gdy zadajemy jakiekolwiek obrażenia, zyskujemy premię 0,52% razy do pancerza na 4 sekundy. Efekt kumuluje się maksymalnie do 31,5%. I gniewne serce, jakie tutaj użyłem, to jest serce, które nam daje co 20 zabitych wrogów. Przełączamy się pomiędzy kolejnymi plugawymi premiami. I mamy 3 premie tutaj. Mamy zaciekłą, otrzymujemy 24% do szybkości ataku. Podstępna, umiejętności główne i podstawowe mają 19% szans na pełne przywrócenie naszego podstawowego zasobu. I umiejętność brutalna, co 17 sekund otrzymujemy barierę pochłaniającą 553 punkty obrażeń. Teraz mamy pierścienie, pierścień starożytny, odporności na błyskawice, cień. Mam tutaj 11,3 obrażeń od osłonięcia, 16,5 obrażeń od trafień krytycznych od umiejętności kości, 5,1 szansy na trafienie krytyczne i 17,7 do generowania zasobów. I aspekt użycie trupich macek zapewnia
premię 19% do szansy na trafienie krytyczne na 6 sekund. Wrogowie, którzy odnieśli obrażenia od trupich macek, otrzymują 38% dodatkowych obrażeń od naszych trafień krytycznych. Też bardzo ważny aspekt, dlatego że mamy tutaj te nasze trupie macki, one nam bardzo tutaj pomagają. Następny pierścień mamy 5,7 szansy na trafienie krytyczne, maksimum plus 9 esencja, 24,8 obrażeń od trafień krytycznych od kości i 14,3 obrażeń zadawanych wrogom ograniczonej kontroli. I ten aspekt też jest bardzo ważny, który tutaj teraz Wam pokazuję, to jest mamy maksymalnie 10% szans na wygenerowanie 50 punktów esencji, gdy trafiamy odsłoniętych wrogów przy użyciu umiejętności kości. Zawsze nam brakuje tej esencji, dlatego że włócznia z kości wymaga jej bardzo dużo i ten aspekt jest bardzo ważny. Tutaj jeszcze w tym pierścieniu pierwszym mam włożone brutalne serce. Gdy w pobliżu znajduje się co najmniej jeden wróg, otrzymujemy aurę, która automatycznie przeklina pobliskich wrogów z niedołężeniem, czyli tutaj tą umiejętnością, która nam daje spowolnienie wrogów i to, że oni zadają nam o 20% mniej obrażeń przez 10 sekund, czyli tutaj to brutalne serce powoduje to, że ta umiejętność automatycznie przeklina wszystkich pobliskich wrogów na 14 sekund. I następny pierścień mam tutaj zaciekłe serce, czyli przejście obok zwłok automatycznie co sekundę aktywuje wyposażoną umiejętność zwłok, czyli tutaj te trupie macki, zadając obrażenia zmniejszone o 26%. Teraz przejdźmy do Księgi Umarłych. Ja tutaj wszystkich pomocników, szkieletowi wojownicy, szkieletowi magowie i golemy, wszystko to ofiarowałem i wybrałem inne opcje. Pierwszym szkieletowi wojownicy wybrałem harcownicy i nasza szansa na trafienie krytyczne jest zwiększona o 5% plus. I nie możemy już oczywiście przywoływać szkieletowych wojowników. Następne. Szkieletowi magowie. Wybrałem zimno, że zadajemy obrażenia zwiększone o 15% odsłoniętym wrogom, ale nie możemy już przywoływać szkieletowych magów. I golemy. Wybrałem żelazo. Zyskujemy premię 30% razy do obrażeń od trafień krytycznych, ale już nie możemy przywoływać naszego golema. Teraz przejdźmy do drzewka umiejętności. Umiejętności podstawowe. Wybrałem tutaj kościane odłamki, 1 punkt. Do tego wzmocnione kościane odłamki i następnie akolickie kościane odłamki. Czyli trafienie tego samego wroga przynajmniej 3 razy jednym użyciem kościanych odłamków zapewnia premię 8% do szansy na trafienie krytyczne na 4 sekundy. Teraz mamy umiejętności główne, czyli nasza włócznia z kości. Udział przedmiotu mam tutaj plus 3, dałem tutaj 5 punktów, następnie wzmocniona włócznia z kości i paranormalna włócznia z kości.
Tutaj jeszcze wybrałem moce pasywne, czyli martwą energię. Nasza maksymalna esencja jest zwiększona o 9 punktów. Tutaj 3 punkty dałem. I niedoskonała równowaga. Tutaj dzięki amuletowi mam +1, czyli mam to na +2, bo tylko można dać teraz 1 punkt. Wcześniej można było dać 3 punkty tutaj. Czyli nasze umiejętności główne zużywają o 6% więcej esencji, ale zadają o 10% razy więcej obrażeń. To by było z głównych. Teraz mamy umiejętności zwłok i makabry. I tutaj mamy krwawa mgła, następnie wzmocniona krwawa mgła i upiorna krwawa mgła. Moce tutaj pasywne, czyli pochłanianie zwłok generuje 2 punkty esencji i na +3 po pochłonięciu zwłok zadajesz o 9% razy więcej obrażeń przez 6 sekund. Następnie mamy umiejętności klątw. Tutaj mam klątwę zniedołężenie, wzmocnione zniedołężenie i następnie odrażające zniedołężenie. Moc pasywna na +3, długie ramię śmierci, czyli zadajemy obrażenia zwiększone o 12% razy odległym wrogom. Teraz mamy umiejętności zwłoki makabry. I tutaj mamy te nasze trupie macki. Następnie wzmocnione trupie macki i zaraźliwe trupie macki, czyli nasi wrogowie zranieni trupimi mackami zostają odsłonięci na 3 sekundy. Moce pasywne, czyli tutaj wybrałem wszystko, co jest związane z naszą budową, czyli ząbkowane ostrze, wszystko mam na 3+ tutaj, następnie na +3 złamanie z przemieszczeniem, strzępy i błyskawiczne skostnienie. Następne umiejętności specjalne, czyli nawałnica kości, większa nawałnica kości i największa nawałnica kości. Z mocy pasywnych, tych kluczowych mocy pasywnych, wybrałem skostniałą esencję, czyli nasze umiejętności kości zadają obrażenia zwiększone o 1% razy za każdy punkt esencji powyżej 50 posiadanych w momencie użycia tej umiejętności. Czyli to by było nasze drzewko umiejętności i teraz przejdźmy do tablic mistrzostwa. Na razie mam na tym poziomie tylko 2 tablice i 2 glify. Możliwe, że później będę zmieniał to, na razie mam tak i już Wam mówię, jak to wszystko sobie poukładałem. Czyli tablica pierwsza, podstawowa, poszedłem prawą stroną do większej ilości obrażeń. Środek mam glif esencja, czyli mam w tym momencie zakupionych 27 punktów zręczności plus 27,8 obrażeń od trafień krytycznych i trafienia krytyczne zadają obrażenia zwiększone o 22% razy wrogom, którzy nie są w pełni sił. Do tego tutaj wybrałem jeszcze ochrona zdrowia do pancerza i więcej jeszcze obrażeń. Moja druga plansza to jest plansza przeszczep kości. Odblokowałem tutaj ten legendarny węzeł, który nam daje, że trafienie wrogów umiejętnościami kości zwiększa zadawane przez nas obrażenia o 1% razy, a maksymalną wartość naszej esencji o 3 punkty na 8 sekund. Efekt ten kumuluje się. Maksymalna premia wynosi
plus 8% razy do obrażeń oraz plus 24 punktów do maksymalnej esencji. Tutaj jeszcze mam rzadki węzeł odblokowany, który nam daje plus 4% szansy na trafienie krytyczne od umiejętności kości. I tutaj poszedłem w górę i odblokowałem zwapnienie plus 30% obrażeń od trafień krytycznych od umiejętności kości. I poszedłem w lewo, pokrzepienie, czyli tutaj otrzymujemy plus 16 punktów do esencji oraz, bardzo ważne, za zabicie otrzymujemy plus 2 punktów zasobu, czyli tej naszej esencji. I tutaj poszedłem sobie w lewo. Tej trzeciej tablicy jeszcze nie mam odblokowanej. I tutaj na górze mam w gnieździe glifu grabarz, taki glif, który nam daje na tym poziomie. Mam premię plus 50 do wszystkich rzadkich węzłów w zasięgu. I tutaj otrzymałem plus 10 obrażeń od umiejętności kości, plus 5 inteligencji i zadajemy obrażenia zwiększone o 2% razy za każde pobliskie zwłoki, maksymalnie do 12%. Odblokowałem też rzadki węzeł, plus 30% obrażeń od umiejętności kości, 15 inteligencji. No i tutaj na razie nie odblokowywałem tego, czyli odporności na wszystkie żywioły, dlatego że chcę odblokować następną tablicę. I to by było na tyle. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli Wam się film podobał, łapka w górę, nie zapominajcie o subskrypcji i do zobaczenia na następnym filmie.